Elo. Siemano. Siemano wszystkim. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać, jak się macie, skąd klikacie. Jak jest dobrze, wciśnijcie 5, jak jest ciut gorzej, wciśnijcie 3, a jak jest faktycznie ujowo, to 1. Także zobaczymy, co tutaj wyskoczy nam w komentarzach. Oczywiście z góry przepraszamy za problemy techniczne z internetem, bo Michał pojechał i nie zabrał internetu. To wiaderko zostawił w Norwegii i tam szuka z anteną po lasach. Bez komentarza w sumie. No, już się nacierpiałem wczoraj. No ale jak się jedzie szukać i badać katakumby, to tak się kończy właśnie, nie? No. No, w Starlinka trzeba zainwestować po prostu i tyle. Wiesz, te łącza greckie mogą nie wytrzymać ilości uploadowanego materiału przez Już siebie. nie wytrzymały już. Shorty, które puszczałem wczoraj, na przykład dzisiaj jak byłem w mieście, nagle się magicznie pojawiły na Instagramie, nie? Możesz zdjąć z nicza z biurka, bo płomień widać na twarzy. Aż tak źle nie ma, wiecie, on tam jednak prąd ma. No, jest No teraz to prawie jak pochodnia, stary. No, ale to wygląda, jakbyś faktycznie gdzieś siedział w jakimś zamku, w jakimś lochu. No bo ten dom ma około 200 lat. No widzicie. Dobra, mamy pierwsze komentarze. Lecimy dzisiaj z tematem o skamach, o oszustwach. Postanowiliśmy zrobić już któryś raz z rzędu ten temat, ale to jest temat na gorąco, ponieważ wczoraj, przedwczoraj do mnie trafiały wiadomości od moich znajomych. Oczywiście super, mega dzięki, że jesteście na tyle czujni i nie dajecie się nabrać na tego typu podrabiańców i wiadomości, aczkolwiek te wiadomości wyglądają na prawdziwe. Tylko że akurat jak później pójdziesz czym dalej w las, to się zorientujesz, że ktoś to robi albo z translatora, albo jest to po prostu w jakiś sposób niezgodne z prawdą. Także fajnie, że jesteście czujni, że gdzieś tam te poprzednie live'y do was trafiły lub po prostu jesteście mega ostrożni, bo tak jak my zaznaczamy, że za bardzo nie piszemy do ludzi, zaznaczam za bardzo, bo zdarza się, że ja do kogoś piszę, ale też nie chciałbym, żeby było to odbierane, wiecie, jako skam czy coś, bo często jak ja już do kogoś piszę, to mnie się ktoś pyta, czy to faktycznie jestem ja, bo ja rzadko kiedy piszę, chyba że z kimś mam kontakt na bieżąco. I teraz pojawił się kolejny problem, bo nawet jak masz kontakt z kimś na bieżąco, pojawia się taki problem, tak jak nas tu spotkał, akurat to była pierwsza wiadomość do Kuby, później do mnie, że ktoś poprosił o pieniądze. I to był taki kolega, któremu ja bym bez problemu pożyczył tam 100, 2 na tego blika. Tylko że Kuba na czas się zorientował, bo zresztą nam wrzucił info, że jest takie coś i że to jest faktycznie podejrzenie jakiegoś wału, no to ja dałem numer telefonu, czy Kuba miał tam telefon do kolegi, zadzwonił i się upewnił. I wyszło na to, że pomimo, że on używa normalnie Facebooka i Messengera, to ktoś siedzi z backendu na tym koncie i pisze do ludzi i pyta o pieniądze. Przecież to jest porąbana całkowicie akcja. Dla mnie to jest, wiecie, ja podejrzewam, że ja jakbym poprosił kogoś o jakieś siano, to pewnie Michał by powiedział, dobra, to dawaj, wyślę ci. Bo to zazwyczaj jest do takich, te wiadomości są do osób, z którymi masz kontakt na bieżąco. Więc tu też naprawdę trzeba na to uważać. No i pamiętajcie, dobry zwyczaj, nie pożyczaj, także siana się nie pożycza. A jak się już pożycza, to się nie pożycza tego przez Messengera, przez telefon, tylko jedzie się pogadać i wtedy to można ogarnąć, a nie, że po prostu jest to wytworzona presja na emocjach i ty po prostu z chęci pomocy wkopujesz się w coś, co jest nie tak. Poza tym, nie wiem, czy widzieliście, często są ogłoszenia na Facebooku. Kupię konto, Revolut, kupię to, kupię tamto. Nie róbcie takich rzeczy, nie sprzedawajcie konta. Przecież to jest porąbana akcja. Jak chcecie być słupem i chcecie odbierać przez pośrednictwo kogoś pieniądze z przestępstwa na swoje konto i potem biegać po komisariatach, po sądach, nie ma problemu. To możecie się zgodzić na te 200-300 złotych, ale pamiętajcie, że później jest dużo większy problem, bo wy jesteście totalnie słupem. Przecież no nikt nie sprzedaje, nie udostępnia swojego prywatnego konta osobom trzecim.
Tak samo masz konto na MetaMasku, to co, dajesz komuś klucze prywatne i bierz se? No chyba jesteś rąbnięty. Dobra, lecimy tu z prezentacją. Uwaga, scam. Scam w świecie social media. Jak szeroko jest rozpowszechniony i jakie są jego potencjalne skutki? No to wstępnie już powiedziałem, jakie są skutki. Możesz biegać po komisariatach, po sądach i tłumaczyć się, że to nie ty odebrałeś pieniądze, że nie ty dostałeś przelew, że to nie ty sprzedałeś coś, a pieniądze po prostu z przestępstwa trafiły na twoje konto. Dzisiaj skupimy się bardziej na takim świecie zwykłego Kowalskiego, ale poruszymy też trochę ten świat kryptowalut, aczkolwiek to się gdzieś tam łączy, gdzieś tam po prostu razem spina, no bo najpierw były te przestępstwa, powiedzmy, w świecie tradycyjnym, potem to się gdzieś przeniosło bardziej do internetu, a teraz oczywiście dzieje się to też na świecie kryptowalut. Chociaż te kryptowaluty są demonizowane, to ja dalej twierdzę, że największe wały idą przez gotówkę i przez ten świat tradycyjny, a nie przez kryptowaluty, bo kryptowaluty dla wielu osób są za trudne, żeby to zrozumieć. Zresztą ja wam wrzuciłem też ostatnio wpis na blogu, jeden testnet, że ktoś, kto by chciał się zainteresować światem krypto, założyć sobie MetaMaska, potestować, no to ja zrobiłem taki wpis dla typowego laika, czyli jak krok po kroku zrobić konto, co tam trzeba zrobić i też przede wszystkim zwracam tam uwagę na bezpieczeństwo, czyli co zrobić, żeby mieć ten portfel bezpieczny, a nie żeby po prostu ciebie ktoś na pierwszym lepszym momencie oskamił, nie? Dzisiaj czytałem ten wpis, bardzo dobry, byłem właśnie zaskoczony, czemu ty tak od początku do końca wszystko i ten MetaMask, ten fajne, chyba nawet nagram film bazując na tym artykule, a wracając do tych oszustów, oszuści bardzo często, najszybciej adoptują najlepsze, najnowsze technologie. Jeśli coś wychodzi nowego, to oszuści już tam muszą być, bo oni szukają dziury. I zwykle wiele osób nie nadąża za tą całą technologią, a oni zawsze są tam pierwsi. To jest, jeśli nie wiemy, jak czegoś używać, to bardzo często już jest to opędzlowane bardzo dobrze przez oszustów. Oni już znają wszystkie wejścia od tyłu i tylko czekają na nasz błąd. W ogóle jest tak, że jeśli tobie się wydaje, że czegoś w przyszłości nie będziesz używać, to jesteś w potężnym błędzie, bo wiele osób twierdziło, że nie będzie używać kart kredytowych, kart debetowych. Dziś nie potrafią sobie bez tego poradzić. Dziś w ogóle jest wiele osób antygotówka. Jeżeli chodzi o telefony, kiedyś, wiecie, dzwonienie przez telefon czy internet, przez jakiś modem to było nowość. Dziś ludzie bez tego nie potrafią żyć. I zmierzamy do tego momentu, gdzie pieniądz cyfrowy już stał się faktem, ale jeszcze bardziej idziemy w to, żeby to po prostu scyfryzować ten świat i żeby była jeszcze większa kontrola nad nami. Więc póki mamy tą gotówkę, póki mamy możliwość jeszcze odcięcia się od tego systemu, to korzystajcie, bo zmierzamy w tym kierunku, że tego będzie coraz mniej i podejrzewam, że wasze dzieci, czy tam któraś generacja już nie będzie znała tego świata, który był wcześniej. I najgorzej, czy najłatwiejszymi w sumie osobami, żeby ich oszukać, to są te, które są na tym przejściu, wiecie, czyli tak jak ja kiedyś używałem telefon, potem pojawił się smartfon, potem pojawiły się karty i to wszystko, to te osoby, które są oporne na tą wiedzę, nie chcą się tego uczyć, nie chcą się dostosować, twierdzą, że ich to nie spotka, że to nie jest dla nich, one są najłatwiejszą ofiarą do zhakowania. Chociażby mało osób wie, ale na przykład popularnym też takim oszustwem jest to, że jak masz kartę w portfelu, a ona ma możliwość płacenia zbliżeniowo, to chodzą takie złodzieje i skanują twoją kieszeń, twój portfel i zbierają tak po 50 dyszek, po ileś i przez taką dniówkę oni po prostu na słupa mają to zrobione i też tak zarabiają pieniądze. Czyli to nie jest nawet zarabianie, tylko okradanie perfidnie ludzi. Tutaj mamy ikonki. Mamy Facebooka, mamy Instagrama, mamy Twittera i mamy WhatsAppa.
też nad tym chciałbym się tutaj dzisiaj skupić. Prawdopodobnie większość z Was ma Facebooka, jak nie wszyscy, chociaż znam takie osoby, które no nie mają tego Facebooka. Mniej osób ma Instagrama, dużo mniej używa Twittera, ale potężna ilość starszych ludzi używa WhatsAppa, Skype'a i jeszcze takich temu podobnych rzeczy. I tu się pewnie ze mną zgodzicie, bo nawet jeśli ktoś nie ma Messengera, nie ma Instagrama czy Twittera, to ma tego WhatsAppa. Przynajmniej tak ja widzę po tym, jak u mnie w rodzinie to się rozkłada. Większość osób ma po prostu tego WhatsAppa, bo to jest proste, daje możliwość komunikacji ze znajomymi za darmo, no bo jest darmowe, tak, na numerze telefonu, czyli teoretycznie jak masz numer telefonu, pobierasz apkę i już masz WhatsAppa, jesteś w stanie znaleźć swoją rodzinę po numerach telefonu. W ogóle też mega case, wiem, że świat już jest tak scyfryzowany, że nie używamy telefonów, nie używamy SMS-ów, ale zadbajcie o to, by mieć numer telefonu do waszego znajomego, bo w razie właśnie takiej akcji, która miała miejsce ostatnio, pierwszym sposobem kontaktu i upewnieniem się, czy faktycznie to, co do ciebie ta osoba napisała, jest realne, jest po prostu wykonanie do tej osoby telefonu i zapytanie się, czy faktycznie jest taki problem. Albo chociaż zadzwonić chociażby na tego Messengera, tylko pytanie, czy ktoś odbierze. Wiecie, ja prowadziłem taką dyskusję, Kuba tam zamknął temat wcześniej, ja prowadziłem dyskusję, mówię, że siema, jasne, wyślę ci siano, ale ja nie używam Blika. No i temat się urwał. Ja mówię, mogę ci wysłać na numer telefonu, ewentualnie na Revolut, i myślałem, że mi poda numer telefonu, jakby podał, to bym to zgłosił po prostu na policję, albo bym wysłał znajomemu, żeby szedł i to zgłosił. Wiecie, o co chodzi. Jak rozpoznać fałszywe konta? O tym nie pomyślałem, żeby właśnie zapytać o numer telefonu. Dobra, sorry, bo ci przerwałem, no. Jak rozpoznać fałszywe konta? Zwracając uwagę na typowe cechy, takie jak niewielka ilość zdjęć, niedawna data utworzenia konta, czy brak wspólnych znajomych. Jakie kroki podjąć, gdy zauważymy takie konto? W ogóle, jeżeli chodzi o Instagram, to tam można kupić sobie followersów i te konta bardzo przypominają te, z którymi miałeś interakcję, więc tu bym bardzo uważał. Facebook, ciężko jest zrobić konto, które podszywa się pod kogoś i jest kontem prywatnym. Zazwyczaj to są jakieś fanpage, profile firmowe i ma 0 subów, 0 followersów, zdjęcia są świeżo wrzucone i po prostu nadane temu. Twitter to samo, to można kupić, też bym tam po prostu uważał. No i WhatsApp, tutaj też trzeba bardzo uważać, z kim piszecie, ale to trochę później. Jeśli chodzi o tego Instagrama, to generalnie są duplikowane całe konta. Ja mam kilka takich kont już gotowych do użycia. To znaczy, to nie są moje, tylko ktoś sobie je stworzył, po prostu stworzył już Michała i tam jak będzie potrzeba, to go uaktywni i będzie pisał do wszystkich moich followersów. Co ciekawe, często właśnie te konta mają dużo więcej followersów niż moje, to znaczy, że były po prostu kupione i one są duplikowane od początku do końca. Ja mam na przykład, jestem otagowany w swoim opisie, więc jeśli oni mnie nie zablokują, to ja dostaję powiadomienia, kiedy to konto jest duplikowane, bo każde zdjęcie to jest powiadomienie na moje konto, że ktoś wstawił zdjęcie z moim tagiem. Ja od razu widzę, że no już trwa produkcja nowego, więc mogę je zgłosić, mogę je zablokować, ale oni już zwykle wiedzą, więc to jest tylko błąd ze strony skamera, że po prostu nie zablokował mojego konta wcześniej. Zawsze skamerzy blokują twoje konto, żebyś ty nie mógł go znaleźć i go zgłosić i później lecą tych twoich followersów i tam piszą do nich: cześć, jak ci idzie twój trading, jak ci idą twoje inwestycje, wiesz, ja mam taki system, możemy zarobić wspólnie dużo siana, tutaj masz jedną giełdę, na którą musisz płacić pieniądze, ja ci pomogę je podwoić, potroić i tam będzie super fajnie w ogóle, tylko mi wpłać te pieniądze po prostu. Podobnie się dzieje na tym Twitterze, bo tam też można stworzyć takie konto, zduplikować, tak jakby na Twitterze też mam chyba tam ze 2 kopie. No i najlepiej, w sumie to teraz Instagram to uaktywnił, bo można sobie wykupić weryfikację, tylko chyba ona kosztuje 60 zł na miesiąc. Ja Instagrama za bardzo nie lubię, wątpię, czy bym w to chciał Moim zainwestować. zdaniem to i tak nie uniknie tych fejkowych kont, bo jeżeli
ktoś No ale widzi wszyscy wiedzą, że Michał właściwy to jest Michał No. z ptaszkiem, Michał ma ptaszka i wiadomo, że jak pisze Michał bez ptaszka, to nie jest Michał, nie? W ogóle na fejsie jest też tak, że te konta są kopiowane od razu i to widać. Można się po prostu zorientować, czy ktoś te konto skopiował, czy ktoś się podszywa. I na przykład zgłaszanie tych kont nie ma sensu. My nieraz zgłaszaliśmy moje konta, które ktoś tam po prostu stworzył za mnie i się podawał za mnie, i ja dostawałem taką wiadomość od Facebooka, że w sumie nie wykryto żadnego problemu, mimo że było wskazane, że ta osoba stworzyła fejkowy profil, który się podszywa pod daną inną osobę, no to i tak dostaniesz odpowiedź, że jednak tam jest wszystko ok. I to, co zostaje, to jedynie zbanować, zgłosić i już się tym więcej tutaj nie przejmować, no bo nie ma innej opcji za bardzo. Plus często takie konta tworzą posty, udostępniają wasze zdjęcie, czy wasz jakiś post, czy wasz profil na profilu tego konta, że coś tam wygrałeś, i to od razu już jest po prostu fejkiem. No bo nawet jak my robimy jakiś konkurs, to zazwyczaj robimy to na Twitterze i tam są pewne zasady zrobione, i to nie jest tak, że wy musicie gdzieś wpłacić pieniądze, że wy musicie coś zrobić, się gdzieś zarejestrować. No nie ma czegoś takiego. A jeżeli są faktycznie jakieś dane podane, czy rzeczy, które zrobić, to są rozpisane zazwyczaj na fejsie, na grupie, rozpisane na Telegramie, na Discordzie, czy u mnie akurat na blogu. Ja często te rzeczy rozpisuję. No i mój blog zazwyczaj osoby, które mnie obserwują, znają, więc to nie jest tak, że ktoś wam podeśle jakąś inną stronę, która przypomina moją. Trzeba też po prostu to weryfikować. Ja bym jeszcze do tego dodał, że bo tam w tej prezentacji było napisane, że te konta cechują się niewielką ilością zdjęć. To nie zawsze jest prawda, bo często te konta mają dużą ilość zdjęć, a nawet taką samą jak ty, więc to, w jaki sposób to zweryfikować, to jest po prostu przejrzeć, kiedy te zdjęcia były dodane, bo najczęściej one są dodane w jednej dobie. A kolejna rzecz, jeżeli chodzi o tą weryfikację, to też bym zwrócił na to uwagę, że w tym czasie teraz obecnie na Twitterze czy na Instagramie to jest śmiesznie tanie. Każdy może mieć tą weryfikację, więc jak ktoś będzie wystarczająco uwzięty, to on też sobie wykupi tą weryfikację nawet na takie twoje konto, więc będzie miał ten ptaszek i wtedy też może być ciężej rozpoznać. Natomiast po to są jakby inne jeszcze kanały, żeby weryfikować na nich wszystkich, bo w tym momencie zaczyna już to być powoli, bym powiedział, takim wymogiem, żeby patrzeć nie tylko na to medium, z którego ktoś do ciebie pisze, tylko jakie są jeszcze inne powiązane konta z tym w innych social mediach, i wtedy rzeczywiście można dojść, czy ta osoba to jest ta, bo wątpię, że ktoś by był na tyle uwzięty, żeby jeszcze YouTube'a Michała kopiował. Zresztą YouTube by chyba nawet nie pozwolił, bo by zaraz wywalił te filmy wszystkie. No, są już konta, które się podszywają. Pode mnie to są konta założone przez WhatsAppa. Zwykle jako użytkownik wyświetla się numer i one właśnie proponują różne rzeczy, różne inwestycje. Napisz do mnie, od razu masz w niku numer, tutaj do WhatsAppa piszesz i tam cię poprowadzi. Dlatego też poruszyłem ten WhatsApp, bo to często się pojawia właśnie w tego typu rzeczach. Tutaj mamy coś takiego właśnie, hakowanie Facebooka i Messengera, typowe techniki stosowane przez oszustów do przejmowania kont na Facebooku i Messengerze, zabezpieczenia swojego konta poprzez dwuetapową weryfikację i nigdy nie udostępnianie kodów blik osobom trzecim. To też jest taka podstawowa tutaj zasada. W ogóle jeśli zdarzyłoby się to, że twoje konto zostało zhakowane, na przykład facebookowe, to pamiętaj o tym, że możesz szybko zmienić hasło, wylogować się z miejsc, gdzie to było zalogowane, ale też trzeba zadbać, żeby od razu spojrzeć też na maila, na którego miałeś założonego tego Facebooka czy jakieś social media, plus Messenger, bo dziś Facebook i Messenger to są tak jakby dwa różne podmioty. Możesz mieć Messengera, nie musisz mieć Facebooka, więc tutaj też bym wszedł w ustawienia takiego Messengera i zobaczył, czy przypadkiem gdzieś na świecie nie jest twoje konto zalogowane na jakimś urządzeniu, i to da się tam po prostu w opcjach sprawdzić. Wiem, że to jest może zawiłe, trudne, żeby to odnaleźć, ale jak wpiszecie sobie w Google, jak wylogować się z Messengera z różnych lokalizacji, to pewnie taką instrukcję znajdziecie,
a ja myślę, że taką instrukcję też przygotuję i gdzieś podepnę tutaj, wrzucę, czy nawet zrobię wpis na blogu, żeby ułatwić Wam poszukiwania tego typu rzeczy. Ale to samo można zrobić do Gmaila, bo przed chwilą nawet Tak. to patrzyłem, więc tam też jest to podane i to wcale nie jest trudno odnaleźć, wystarczy chwilę pogrzebać w ustawieniach, tam prywatność, bezpieczeństwo, inne takie zakładki i prędzej czy później to znajdziesz, tym bardziej, że tego nie ma aż tyle, nie? Zresztą Dokładnie. teraz na tych większych portalach, jeśli się logujemy na nowym urządzeniu, które nie było znane wcześniej, zwykle potrzebna jest właśnie podwójna weryfikacja. Trzeba gdzieś tam jeszcze kliknąć coś na mailu lub wpisać jakiś kod i zwykle, no przynajmniej jeśli macie włączoną tą podwójną weryfikację, którą rekomendujemy oczywiście każdemu, przynajmniej jeden jakiś dodatkowy sposób mieć włączony na każdym z Waszych kont, nie tylko na social media, ale wszystkie giełdy i gdziekolwiek, gdzie macie konto, trzeba używać niestety tej podwójnej weryfikacji, bo hasła są łamane. Jeśli macie hasło poniżej tam 8 znaków, 25 minut, poniżej 25 minut. Oczywiście zależy, jakie to są znaki, ale poniżej 25 minut potrzeba na złamanie takiego hasła. Tu są przykłady takich wiadomości. Tu jest ta wiadomość właśnie z Messengera o tym, by komuś opłacić pieniądze, więc jest pytanie, czy masz może blika w telefonie? Tak, mam, co trzeba. Wiecie, ja tu potem zaprzeczam temu i ta osoba się nie zorientowała, bo to są gotowe wiadomości. Mam wielką prośbę, muszę pilnie opłacić jedną rzecz blikiem, a u mnie w banku są jakieś prace techniczne i blik nie działa. Możesz mi opłacić, a ja ci oddam od razu przelewem, oczywiście z nawiązką za fatygę. Więc to już jest taka gotowa wiadomość. No i wiecie, jeżeli do Was pisze dobry znajomy, to nie jest żaden problem, żeby opłacić, tylko potem to wychodzi na to, że ktoś Was zrobił w konia. Pytam, ile trzeba, daj numer telefonu. No i teraz 500 zł to jest maksymalna kwota, jaką chyba można przesłać blikiem, tak mi się wydaje, i tu jest maksymalna kwota. To już znowu jest podejrzane, że rachunek na 500 zł? Ciężko, nie? Takie równe rachunki. Dasz radę? Potrzebuję 6-cyfrowy kod blik do zapłaty, nie? I to już jest też wiadomość taka, że no jeżeli już blikiem, to ty wiesz, jak działa blik, bo to używasz, więc to są takie, wiecie, szczegółowe wiadomości, trzeba na to zwracać uwagę. A ja napisałem, że mogę ci wysłać siano na telefon, ja blika nie używam lub Revolut, no i tak się właśnie to zakończyło. Kolejne takie oszustwo, to też to się pojawiło teraz na dniach, jak ja postowałem, no to jest po prostu, zobaczcie, wiadomość jako ja, to jest fanpage, bo to można obserwować tutaj, zresztą jak się wejdzie na ten profil, to tam jest zero wszystkiego, jeszcze ja wystawiłem temu negatywne opinie z mojego konta i z Lizy. I widzicie, bonus 50 bitcoinów i 100 Ethereum. No, takich rzeczy się nie zdarzają się takie rzeczy, nie? I teraz widzicie tutaj, zdeponuj i twój bitcoin zostanie pomnożony. Zresztą wiele razy było to mówione, że no takie rzeczy nie działają. Zresztą też gdzieś na socialach był taki film, taka brama, czy coś tam było, gościu wkłada jeden banknot, dostaje 2 razy więcej, a potem wrzuca wszystko i już zostaje bez niczego. Więc tu też na to trzeba zwracać uwagę i uważać. Ale tu bym jeszcze dodał do tego, że tak samo na YouTubie często latają takie filmy, a właściwie to są live'y zapętlone, na przykład jakiś fragment jakiegoś, nie wiem, występu na scenie albo jakiegoś wywiadu i tam są linki, że na przykład wpłać tutaj, a odeślemy ci 2 razy więcej, nie? Także to tak samo działa. Widzicie tu kolejny airdrop update. I to jest bardzo niebezpieczne, bo jednak ja te airdropy robię, ja postuję na ten temat, pokazuję różne promocje, bonusy i można zazwyczaj się nadziać, jeżeli ktoś to zrobi, a nie ja. Więc tutaj trzeba uważać, o co chodzi. I zobaczcie, jest tutaj hashtag Marek, podłoga, Porwol, tak? To ja tak nie daję takich hashtagów. To też trzeba po prostu znać tą osobę, żeby wiedzieć, jak to działa. Binance giveaway, nie? No i widzicie, i tu potem znów jest proszenie do wpłaty. Kolejna rzecz, to zdarzyło się też tutaj znajomym, jest burgerownia i też jakiś konkurs. Ten fanpage został po prostu sklonowany i najlepsze jest to, że ta strona, która tutaj jest udostępniona, no to zobaczcie, jest https krowa ma burgers Wodzisław is site me. To już
podejrzane jest, że no przecież taka strona jest dziwna. Powinno być .pl, powinno to być na jakiejś domenie stworzonej, która jest sensowna. I ta strona była stworzona jako darmowe po prostu wzór strony, no i trzeba było założyć tam konto. I to prowadziło akurat do jakiegoś dziwnego miejsca. I często jest tak, że jak ludzie działają w różnych jakichś dziwnych sieciach afilacyjnych, to za to, że nagonią sobie klientów, czy za każdą rejestrację dostają jakieś drobne. I podejrzewam, że tu było coś w tym stylu zrobione. I to, co jest najważniejsze, jeżeli już natknęlibyście się na coś takiego, a tam by było zapytanie o podanie numeru karty czy coś, no nigdy nie podawajcie numerów karty, bo przecież do konkursu zazwyczaj nie trzeba żadnych numerów kart podawać. Więc tu też uprzedźcie i waszych znajomych, i rodzinę, że takich rzeczy nie powinno się robić, powinno się po prostu zwracać na to uwagę. Nie podajemy swoich danych karty, czy personalnych, czy PESEL-a, tych wrażliwych po prostu od tak. Nie powinno się tego robić. Ludzie boją się weryfikować na giełdzie kryptowalut, a w takie rzeczy są w stanie podać PESEL od tak, bo jest konkurs, ja coś wygram, wiecie, to jest potem granie na emocjach. Kolejny przykład tutaj, wiadomość, znajoma pisała ze mną i tu sobie możecie potem to zatrzymać, przeczytać, co tutaj jest napisane. No i wiecie, akurat ta znajoma jest kumata i tutaj poszła dość grubo z tymi tekstami. Marek, chciałam ci powiedzieć, że przykro mi z powodu śmierci taty. Moje kondolencje. Wiecie, mój ojciec żyje póki co, więc to już jest naprawdę gruby tekst. Bóg wie najlepiej, także zobaczcie, o co tutaj chodzi, nie? Twój brat bliźniak żyje, nie mam brata bliźniaka, wiecie, o co chodzi, nie? Więc tu zabawa była na całego. No i na sam koniec tu takie tylko stwierdzenie, nie będę tego czytać, sobie możecie przeczytać sami, że no ja nie mam dzieci, więc po prostu tutaj nie dała się ta osoba nabrać, nie dała się naciągnąć, no i też wielkie graty za to, no bo naprawdę niektórzy mogą się wkopać, tym bardziej jeśli my na co dzień rozmawiamy rzadko i no trzeba po prostu mieć cały czas tą czujność. Kolejna rzecz, OLX, WhatsApp, oferty kupna, sprzedaży poza platformami, zarówno właśnie na OLX-ie, na Allegro, na tych platformach takich, nie wiem, Vinted, zdarzają się takie akcje, że jeżeli wy coś sprzedajecie, to do was kontaktują się osoby, czy możecie przejść na WhatsApp. Nie ma sensu w ogóle dyskutować z tymi osobami. Nie ma sensu prowadzić konwersacji, bo narażacie się na ryzyko, że się dacie wkręcić. Więc po prostu jeżeli coś takiego się zdarza, to nie powinno to mieć miejsca. Jeżeli coś sprzedajecie na OLX-ie, sprzedajecie to na OLX-ie, OLX ma tam jakieś zabezpieczenia, wysyłki, jakieś po prostu możliwość ochrony sprzedającego, jak i kupującego. Nie ma sprzedaży poza. To tak nie powinno tutaj działać, trzeba na to uważać. Trzeba uważać z bankami, z wysyłanymi różnymi jakimiś komunikatami typu, nie wiem, twoja weryfikacja się kończy, ważność konta, stracisz dostęp, podaj tu SIDA. MetaMask często takie maile gdzieś wysyła, tylko że to nie jest MetaMask, wiecie, i no nie podaje się SIDA. MetaMask nie ma twojego konta e-mail, to po pierwsze, więc skąd mógłbyś nigdy dostać nie podawałeś. e-mail? No właśnie. Druga sprawa, Kuba mówił o tej weryfikacji na Twitterze, że każdy może się zweryfikować, ale nie da się zweryfikować dwóch kont tak samo. No nie zweryfikujesz drugiego Michała Lewicza, bo oni to Tam dane podajesz? Tak. No. Więc no naprawdę trzeba tu uważać. Tu też wiele razy była taka akcja, gdzieś tam ja pomagałem osobom odkręcać to, że wiecie, oni gdzieś się nabrali, potem trzeba znowu iść na policję, zgłosić to, że to oszustwo, że ktoś was naciągnął. Przykład mój. Ja kupowałem coś na OLX-ie, wysłałem pieniądze na konto, na to, co było na OLX-ie podane. Wyszło na to, że zostałem oskamowany na 1000 złotych. Zgłosiłem to na policję. Policja nic z tym nie zrobiła, mimo że ja podałem dane osobowe, numer konta i to wszystko. Dzwoniłem do banku, żeby to cofnąć, zablokować. Stwierdzili, że tutaj nic się nie da zrobić. Ja mówię, jak? Tak, może ktoś sprzedać i nie jest tam zweryfikowany, jeśli ja wysłałem na jakiś rachunek. Sprawa została umorzona i co? I nic nie zrobisz tutaj wtedy w tym momencie.
I to mnie oskamili, gdzie ja ciągle o tym gadam. Wy zobaczcie, tu się każdy może nabrać. Tu nie ma równej walki. Osoby z doświadczeniem, jak i bez, możesz się dać wkręcić. Tym bardziej, jak jeszcze sam czegoś szukasz, czy jakiejś okazji. Dziś też, akurat wczoraj coś kupiłem na Allegro po zaniżonej cenie. Zobaczymy, czy to do mnie przyjdzie, czy nie. Ale akurat ja nie dość, że kupiłem na Allegro, to kupiłem jeszcze Apple Payem, więc mam możliwość zwrotu tego, czy po prostu dokumentowania, że to nie jest zgodne z moim zakupem, więc jak co, to będę to oddawał. Więc też ja już w ten sposób do tego podchodzę, że nie ma kupowania poza, a jeżeli już coś kupujesz, to jedziesz do tej osoby, patrzysz, sprawdzasz i wtedy decydujesz, czy coś chcesz kupić, czy nie. Jeżeli kupujesz coś online przez właśnie jakąś platformę zakupową, czy to jest eBay, czy to jest Amazon, czy to jest Allegro, masz możliwość zwrócenia tego towaru. Dodatkowym takim tipem, jeżeli będziesz to odbierać z paczkomatu, warto jest zrobić zdjęcie, nakręcić film. Jeżeli będziesz odpakowywać to, też warto jest nakręcić film, tym bardziej jeśli to jest coś, co kosztuje, nie wiem, więcej pieniędzy. Kręcisz film i masz wtedy udokumentowane, czy to się zgadza z opisem, co ty kupiłeś. I wtedy jesteś w stanie udowodnić, że to nie jest to i wtedy bierzesz gościa za ryj. Jeśli chodzi o ten OLX i różne przekręty, to jest taki fajny kanał na YouTubie, nazywa się Poszukiwacze Okazji, gdzie oni właśnie pokazują różne akcje, jak ludzie próbują oszukać innych, właśnie poprzez te szybko tutaj wyślij mi pieniądze, ja ci jutro wyślę paczkę gdzieś tutaj poza tym OLX-em bez konta i no jakie ludzie robią kombinacje, to naprawdę polecam kanał, bo dużo rzeczy można się tam dowiedzieć. Ja kiedyś ze znajomym telefon wysłałem do Nigerii, to też dalej się z tego śmieję. Myśmy się jarali z kolegą, że kurczę, telefon sprzedaliśmy, wiecie, on jeszcze nie do końca angielskiego rozumiał, to było lata temu. Jaraliśmy się, że kurczę, Temu na królowiczowi poczcie to... sprzedałeś? Słucham? Królewiczowi sprzedałeś? Nie wiem gdzie, ale na poczcie się na nas tak dziwnie gapili i też coś mówili, ale nikt nas nie uprzedził, że jest tego typu oszustwo. I najlepsze jest to, 2 dni po wysłaniu tego telefonu jechaliśmy chyba na siłownię wtedy i słyszymy kurwa w radiu, że jest jakieś tam oszustwo nigeryjskie. Ja mówię, zajebiście, tośmy się dali robić z tym, nie? No już wiedzieliśmy, że tutaj jest pozamiatane z tym wszystkim, nie? Och, no, to jest po prostu mega. AnyDesk, TeamViewer, nie wiem jak to się mówi, zdalne pulpity, pomoc przez telefon. To też już jest bardzo popularny scam. Moim zdaniem coraz mniej osób powinno się na to w ogóle nabierać. Wiecie, dzwoni do was pani łamanym polskim, mówi, że to firma blockchain, czy tam jakiś trading, czy coś, że tam masz siano i oni ci to chcą wypłacić, bo to zarobiło, ale ty musisz wpłacić im pieniądze. To ja mówię, wiecie co? Weźcie sobie te fee i mi wyślijcie na numer konta tam, który tam podawałem. I ta rozmowa się zawsze ucina. Nie instalujemy TeamViewera, nie instalujemy żadnego AnyDeska, nie dajemy dostępu nikomu do naszego komputera. Mimo że ja na przykład pracuję z ludźmi w oparciu o te narzędzia, czy nawet jak ja mam komputer, czy tam kopałem ja zdalnie na portfelu na Windowsie, to mogłem się logować z każdego zakątka świata na ten komputer, żeby tam ewentualnie coś zrobić. Czy jak moi rodzice mają jakiś problem z komputerem, a nie ogarniają na tyle, by to naprawić, to ja w ten sposób pomagam, ale to jestem ja, a nie osoba randomowa, która do was dzwoni i jeszcze chce wam dać kasę. To też trzeba mega uważać. Zazwyczaj jest tak, że potem wykradają wasze dane, dostają możliwość zalogowania się do banku, dane osobowe i potem dzwonią do was, że pan brał kredyt. Zresztą niedawno wrzucałem tutaj na Facebooka film, gdzie ktoś do mnie zadzwonił, że ja wziąłem kredyt z banku PKO i dzwoni do mnie, żeby się upewnić o mój PESEL. Ja mówię, to podaj mi ten PESEL, to ci powiem, czy to mój. No nie, to takich danych nie może przez telefon podawać. A to ja mam podawać przez telefon randomowej osobie? Najgorsze jest to, że to brzmi wszystko realnie. No przecież mogą do was zadzwonić z banku, mogą do was zadzwonić gdzieś, nie wiem, z prądu czy z wody, nieopłacone rachunki, pojawiają się maile, tylko że to też trzeba być mega czujnym i na to zwracać uwagę.
jak wygląda ta strona, kto do was dzwoni, z jakich numerów. Najlepiej jest w ogóle, jeżeli jest takie coś i ma takie coś miejsce, czy faktycznie nie jesteście pewni, czy opłaciliście rachunek, czy wzięliście jakiś kredyt. Tu zazwyczaj ludzie się boją i oni mówią, to my to anulujemy, ale podaj nam PESEL. Nie robi się czegoś takiego, nie podaje się takich danych. Jeżeli faktycznie jesteś tak zakręcony i nie wiesz, dajesz Google, wpisujesz firmę, która faktycznie wymaga od ciebie tych danych, bierzesz numer telefonu, dzwonisz tam na spokojnie, a nie i pytasz, czy takie coś miało miejsce. Zazwyczaj jest odpowiedź, że nie, no przecież pan żadnego kredytu u nas nie brał, rachunki są wszystkie uregulowane. Takie rzeczy rzadko kiedy się zdarzają, ale bardzo łatwo ludzie są po prostu pod tymi emocjami, na bazie tych emocji i tej presji w stanie się nabrać i to trzeba mega tutaj też uważać. Co tu mamy następnego? No właśnie, to już też omówiłem. Wyłudzanie PESEL i innych danych przez telefon pod pretekstem prac w banku, kredytu i innych stresujących rzeczy. Wiecie, no to jest tak, że zazwyczaj jak ktoś do was dzwoni, to już jesteś zdenerwowany, tym bardziej starsi ludzie. Oni od razu są zestresowani i dobra, ja wam dam ten PESEL, wszystko, nawet wam wyślę skan dowodu, wiecie o co chodzi. I potem zainstaluj program. Słucham? Są takie sytuacje, bo na Elixie sam jestem tego świadkiem. Parę lat temu, co prawda to było, ale być może do tej pory. Nie. Popularny myk. Co? Na wnuczka to jest popularny myk. Chuj z tym wnuczkiem. Chodzi o to, że oferty pracy tworzą, ale przez to, że no masz daleko, żeby dojechać, to my przygotujemy umowę, ale wyślij nam dowód i tak tam. Tak też działają. No to też trzeba uważać, nie? No i potem znam jedną osobę, która się obudziła z kilkoma milionami kredytu. Oczywiście nic nie oddawał ani nic takiego, bo sprawa trafiła na policję. Kilka osób było w ten sposób oszukanych, więc to było takie grubsze przestępstwo, no ale zdarzają się takie sytuacje. W ogóle najlepsze akcje, te co gdzieś tam słyszymy, że jakaś tam babcia wyrzuciła przez okno hajs, bo coś tam, nie? I 80 000, 100 000. To są zazwyczaj wszystkie pieniądze tych ludzi, wszystkie oszczędności. Bo starsi ludzie mało kiedy trzymają pieniądze w banku, nie? Tylko gdzieś tam trzymają właśnie w domu, pod kanapą, czy zakopane gdzieś w ogródku, wiecie. Co tu mamy jeszcze kolejnego? To już powoli koniec. Fałszywe promocje i konkursy. To tak samo tutaj już omówiliśmy. Analiza fałszywych promocji, które często są atrakcyjne, ale zbyt dobre, by były prawdziwe. Oszuści podszywają się pod znane marki. Jak sprawdzić autentyczność promocji? Na przykład przez sprawdzenie strony firmy lub bezpośrednio kontakt z nią. Tak jak mówię, jeżeli coś was interesuje, a zazwyczaj jest presja czasu, że jak ty tego nie zrobisz od razu, to już jest podejrzane. To już 100% możesz być pewny, że jest wał. Po prostu dzwonisz i pytasz. To jest najprostsze, żeby to zrobić. Kolejne. Ochrona przed skamami. Czyli jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych. Regularnie aktualizujemy hasła. Ja wiem, że tego wam się nie chce robić. Zazwyczaj macie jedno hasło, ale jak już macie to jedno hasło, to miejcie je kompletnie różne niż do innego social media. Jak ja mam na przykład Facebooka, Instagrama, Twittera, to mam całkiem inne hasła. W ogóle często używam generatora hasła, więc ja nie jestem w stanie nawet tego wypowiedzieć. Po prostu muszę gdzieś mieć zapisane. Jeżeli już macie, a wiem, że macie, bo ja sam mam zapisane jakieś hasło w waszej przeglądarce, w Chromie na przykład, to zadbajcie o to, by ten Chrome był zabezpieczony i żeby wasze konto, które zbiera te dane, było takim mailem, gdzie wy go nigdzie nie udostępniacie. Ja mam maila podpiętego, takiego, gdzie go nigdzie nie używam. On jest tylko do, jak jeszcze miałem Androida, to tam było konto właśnie Google i w tym od razu zrobił się też Chrome, on się po prostu, mam to przypisane. Ale ja nigdzie indziej tego nie podaję, żadnych kont na giełdach na ten mail nie zakładam, do kontaktu go nie podaję, on po prostu jest nic innego, tylko jest jeden mail, który ma tam jakieś dane, jest mocno zabezpieczony hasłem, jest to, co Kuba powiedział, w opcjach zabezpieczony podwójną weryfikacją, zabezpieczony jeszcze dodatkową lokalizacją, że jeżeli ktoś by się jakimś cudem zalogował lub chciał zalogować, to mi na telefonie pojawia się informacja, że ktoś próbuje się zalogować na przykład tam z
powiedzmy na ten moment z Tajlandii. Byłem, teoretycznie mógłbym się tam logować, ale jestem obecnie gdzie indziej, więc to też trzeba na to zwracać uwagę i pilnować. Korzystanie z dwuetapowej weryfikacji, no i oczywiście klikanie w nieznane linki, czyli tego nie robimy, nie klikamy, jeśli czegoś nie jesteśmy pewni. Ja polecam używać menadżera haseł, wtedy nie macie problemu z tworzeniem jakichkolwiek systemów do tych haseł, tak żeby każde hasło było inne. Ja nie pamiętam w sumie prawie żadnego mojego hasła. Znaczy niektóre muszę pamiętać, bo niektóre nie da się używać tylko z menadżera, typu na przykład pod wallety, trzeba je znać, pamiętać, ale większość haseł pod jakieś konta na social media czy na giełdy nie znam żadnego, nie wiem, to są takie znaczki, że nie jesteś w stanie tego zapamiętać, nikt nie jest i wydaje mi się, że taki koszt tam $30 rocznie, no taki menadżer haseł to jest naprawdę pro. I do tego oczywiście jakiś, no jeśli nie stać nas na płatny antywirus, to darmowy też da radę i lepiej coś mieć niż nie mieć wcale, a później płakać. Mamy pytanie. Prawdopodobnie strona phishingowa, kolega na przykład chciał zobaczyć mema i podał dane logowania na stronie łudząco podobnej do FB. Na stronie jest podpięty keylogger zapisujący dane, dzięki czemu osoba może się zalogować. I to też ten keylogger to jest takie dziadostwo, że jak to dostaniecie na komputer, to wszystko, co piszecie na klawiaturze, jest zbierane do kupy, no i prędzej czy później wam się zalogują. I to zazwyczaj jest na Windowsach. Trzeba po prostu mieć jakiś malware czy coś, czy jakiś antywirus, jak Michał wspomniał, żeby po prostu tego nie dostać. Trzeba systematycznie skanować, no i uważać, więc nie klikać w linki. Często jest tak, że klikniecie jakiś link na Facebooku i potem te jakieś wiadomości automatyczne są wysyłane do wszystkich waszych znajomych. Czy to ty jesteś na tym zdjęciu? Jak ja już widzę takie coś, to usuwam to po prostu i tyle. I wiem, że ktoś kliknął. Tylko że potem jak ty klikniesz, to leci kolejny łańcuszek do twoich znajomych i tak w kółko, nie? I to jest po prostu masakra. Ja nie wiem, jaki to ma wpływ, czy jest to w stanie wykraść więcej danych, czy coś zainstalować. Ja wolę tego typu rzeczy w ogóle nie klikać. Zadajcie sobie lepiej pytanie, czemu te firmy dzwonią do was i skąd mają wasz numer. Mało tego, skąd znają wasze imię, nazwisko. No ja ci powiem, że Tutaj jest nie odpowiedź od razu w drugim komentarzu. Banki obracają naszymi danymi na prawo i lewo. tak, niezły interes i wiele ludzi boi się podawać, wiecie, swoje dane osobowe gdzieś, bo wyciekną. A ja już od dawna powtarzam, że twoje dane dawno już są w internecie, już dawno ktoś je kupił, tylko jeszcze nie wykorzystał. I czy dzwonią do was na mail, na telefon, czy po prostu wysyłają do was maila, a jeżeli macie maila taki, nie wiem, wp.pl, onet czy coś, to tam to jest zajebista baza danych, gdzie to już było sprzedane kilka razy, dlatego to są bardzo spamowe skrzynki, dostajecie wiele ofert. Wy w ogóle nie wiecie, czemu dostaliście ofertę, nie wiem, na zakup żółwia, a ty w ogóle się tym nie interesowałeś. Po prostu tak jest, trzeba uważać z tymi skrzynkami. Tego tak jak mówię, jak ja mam kilka e-maili, to mail do mojego konta Google'a mam taki, gdzie nigdy go nie podawałem i tam nie ma spamu. Nie zdarzyło mi się, żebym dostał spam na ten akurat e-mail, ale jeżeli mam taki mail, który używam powszechnie w necie, no to tam już ten spam ląduje. Jestem czasami zapisany niechcianie na jakieś listy mailingowe, gdzie się nigdy nie zapisywałem. Często też się można wypisać, tylko że wypisanie czasami z tych list mailingowych też jest trudne, bo najlepsze jest to, jak klikniesz unsubscribe, to wychodzi ci wiadomość, że już cię wypisało i potem jest niby potwierdzenie, a te potwierdzenie powoduje to, że cię zapisuje z powrotem na tą listę. Też trzeba tutaj zwracać na to uwagę, bo ja kiedyś próbowałem się z czegoś wypisać, no i nie umiałem, mówię, o co tu chodzi? I to zauważyłem taki knif, że klikając raz, już cię wypisało, nie ma żadnego potwierdzenia, ale jak tam małymi, drobnymi literkami jest napisane, że jeśli chcesz się ponownie zapisać, to kliknij, a człowiek z przyzwyczajenia po prostu klika, bo myśli, że to jest potwierdzenie. No i bach, i się tak wypisałem, że się nie wypisałem, więc trzeba naprawdę na to zwracać uwagę. Kolejny tutaj mamy komentarz. Moje konto skamer wykorzystał do skamowania ludzi. Chce ktoś wiedzieć,
jak się dałem zrobić. No możesz bez problemu napisać, możemy to omówić, opisać, nie Już ma... mamy, A, jest... już mamy tutaj opisane. mamy, Handlowałem sobie bitcoinie na platformie do handlu, takiej peer-to-peer, czyli od użytkownika do użytkownika. I gość kupował ode mnie bitcoiny i płacił blikiem, a co się później okazało, wystawiał fake ogłoszenie na OLX, że na przykład sprzeda aparat, po czym osobie kupującej ten aparat kazał wysyłać blika na mój numer, czyli rozumiecie? Jednocześnie im mówiąc, że robi bitka, chce kupić BTC za tyle i tyle, a później u mnie policja, że oskamowałem ludzi. Na szczęście miałem potwierdzenie rozmów z tym gościem. No i widzicie, jakie tutaj akcje się zdarzają? Czy Blik, czy OLX i tu można się natknąć, że zobaczcie, gość Jakub nikomu nie sprzedał konta bankowego, po prostu robił jakąś tam transakcję i dał się gdzieś tam wrobić jako słup. I tak jak mówię, potem pewnego ranka, popołudnia siedzisz sobie w domu przy kawusi, a tutaj panowie policjanci pukają i pytają, co tyś narobił, gościu. Także tu trzeba naprawdę, jeśli uważasz, że ciebie to się nie przytrafi, to wierz mi, że prędzej czy później zawsze się coś może wydarzyć. Tutaj mamy informację, że 2000 blikiem można maksymalnie wysłać. Nie wiem, bo ja bliku nie używam. To limity można ustawić, wiesz, w banku. Dobra, w ogóle kolejna taka informacja, już na koniec. Jeżeli macie jeden rachunek bankowy, jesteście w mega złym miejscu. Powinniście mieć minimum 2 rachunki bankowe, albo przynajmniej 2 rachunki bankowe, gdzie możecie mieć do jednego podpiętą kartę, a do drugiego nie. Co ostatnio się wydarzyło mi? Tak jak ja już informowałem, że dziwną akcję na Revolucie ostatnio przeprowadzali i podejrzewam, że dane z Revoluta zostały wykradzone i myślałem, że moich danych nikt nie wykradł. Ale co się okazało, parę dni temu dostałem, że ktoś w Walmarcie próbował zapłacić moim Revolutem. Jak w Walmarcie? Przecież ja nigdy nie byłem w USA. Oczywiście Revolut to zablokował. Na szczęście, bo tam są zabezpieczenia, które badają twoją lokalizację. To jest upierdliwe, bo czasem trzeba zeskanować Face ID, czy tam po prostu swoją twarz, jak się logujesz, ale wyszło na to, że jednak i moja karta gdzieś tam została wykradzona i użyta dopiero niedawno. No i zablokowałem, zamówiłem sobie nową i na szczęście tam $200 czy ileś, mi z karty nie zginęło. Plus tam są zabezpieczenia, że jakby coś zostało zapłacone, to wam to Revolut zwróci. Ale w zwykłych bankach pojawia się kompletny, bardzo duży problem. Więc jeżeli macie rachunek, gdzie dostajecie swoją wypłatę, to musicie go pilnować jak oka w głowie. I do tego rachunku nie powinniście mieć karty. To powinien być rachunek oszczędnościowy jakiś tam, gdzie nie ma karty. Dopiero później pieniądze z tego rachunku na poszczególne wydatki bieżące, gdzie macie kartę, przesyłacie sobie, czy automatycznie, czy manualnie i wtedy macie rachunek z kartą, że jakby gdzieś wpisaliście źle kartę, czy cokolwiek by się wydarzyło, po prostu macie mniejszą ilość środków. Dobrym rozwiązaniem jest na przykład ten Revolut. Ja wiem, że niektórzy nie lubią, nie chcą, ale ja głównie Revolut używam do płatności w internecie, bo tutaj mam bardzo łatwe roszczenie potem, jak coś gdzieś mi nie wypali i często było tak, że mi zwrócili pieniądze. Ostatnio kupowałem aplikację do tych napisów, 2 razy mnie skasowali, coś się wydarzyło, jakiś błąd, pisałem, Revolut mi zwrócił normalnie pieniądze, a subskrypcja została anulowana i mogłem ją kupić sobie ponownie. Po prostu piszesz wtedy z nimi i nie ma problemu. Plus tam są jednorazowe karty, które możesz użyć tylko raz w internecie. Jeżeli robisz zakupy na jakiejś dziwnej stronie, no to podajesz kartę jednorazową. Kolejna akcja. Kupowałem zestaw Lego. Czekałem na niego rok, bo coś tam płatność nie poszła i w końcu się doczekałem na te zestawy Lego, ale zadzwoniłem do Lego, że chcę, żeby oni zadzwonili do mnie. No i zadzwoniła i pani kazała mi podać numer karty przez telefon, ale że ta rozmowa jest nagrywana. Ja mówię, jak to? Przecież ja nie mogę pani podać mojego numeru karty, jak rozmowa jest nagrywana przez telefon. Mówię, jedynie na co sobie mogę zgodzić, to na tą jedną płatność i to będzie jednorazowa karta Revoluta. I czy to może być? W końcu babka stwierdziła, że
no faktycznie, mimo że ta rozmowa na czas podawania numeru karty jest nienagrywana, co mi już mówię, no nie jestem pewny, że to jest niby wyłączone, to ona wygeneruje mi link płatności, gdzie ja będę mógł oficjalnie na tym Lego zapłacić. No i finalnie po kolejnych 2 miesiącach udało się sfinalizować tą transakcję i te Lego dotarło do mnie po roku czasu, bo to też były takie Lego unikatowe kupowane i tam różne dziwne po prostu były no akcje z tym, że przez to, że płatność nie poszła, to widzicie, takie rzeczy się zdarzają. I no my jesteśmy z tego typu akcjami na bieżąco, więc jeżeli wy zmierzacie się z jakimś problemem, czy coś macie podejrzanego, możecie śmiało napisać, skomentować, czy tu na YouTubie, czy na Facebooku, czy napisać do mnie, Kuby, Michała, czy odezwać się, no gdziekolwiek, gdzie tam gdzieś razem coś robimy i na pewno dostaniesz sensowną odpowiedź, czy jakiś pomysł, jak dany problem rozwiązać. I lepiej jest pytać przed tym, zanim ktoś cię w konia zrobi, niż po fakcie, bo często ludzie do mnie, znajomi, odzywają się, wiesz co, Marek, ja wpłaciłam tam i tam $100. I co to jest? Ja mówię, a to czemu się nie odezwałeś przed? No, bo tam wpłaciłam, to oni potem kazali do mnie, dzwonili, że jeszcze trzeba dopłacać. No i ja mówię, no to już jest wał. No bo nie ma takich rzeczy, że ktoś wam każe ciągle gdzieś dopłacać do rachunku, czy to jest Forex, to głównie forexowe rzeczy. No i tu też plus dla tych osób, że one się zorientowały, iż tutaj jednak coś jest nie tak. Tylko że one powinny zapytać przed tym, zanim gdzieś wpłacą pieniądze. Bo raz, jednak ja gdzieś mam dużo lepsze, bardziej obyte umiejętności, przeczucie, żeby poszukać opinii na dany temat w internecie. I zazwyczaj szukam po angielsku, bo jak nie ma czegoś po polsku, to musi być po angielsku i wtedy trafiacie na to, że to jest faktycznie oszustwo, scam, są jakieś scam viewery czy jakieś tam rejty, jesteś w stanie to znaleźć, ale to trzeba chcieć poszukać, a zazwyczaj ty nie masz czasu, bo jak ktoś do ciebie dzwoni, to ta okazja szybko się skończy, czy wiecie, często jest takie coś, że no jak się rozłączysz, to już nie będzie tej okazji, nie? Tylko że mimo, że się rozłączysz, to potem jeszcze 40 razy ktoś do ciebie próbuje dzwonić, więc to też jest chore po prostu. Chcecie coś dodać? Kubuś. Nie, ja Mamy w zasadzie nie mam podsumowanie. nic do dodania. Temat Mamy myślę, podsumowanie. że mocno. Kurczę, takie to małe, że ja tu nic nie widzę. Bo Rozpoznawanie to fałszywych kont. Czytaj. A, dobra. Rozpoznawanie fałszywych kont. Zwracaj uwagę na profil osoby, która cię kontaktuje. Czy ma pełne informacje profilowe, czy ma normalną ilość zdjęć, czy konto jest aktywne od dłuższego czasu. Fałszywe konta często są nowe, mają niewiele zdjęć i niewiele lub żadnych wspólnych znajomych. No tutaj się nie do końca zgodzę, bo bardzo często jest to duplikowane, tak jak mówiłem, 1 do 1. Bardzo łatwo można to poznać po tym, że na przykład wszystkie zdjęcia były uploadowane w jeden dzień. Ostrożność przy klikaniu linków. Nigdy nie klikaj w linki od nieznanych źródeł lub niektóre wydają Ci się podejrzane, mogą one prowadzić do stron phishingowych, tak jak tutaj mieliśmy już komentarz, które będą próbować wykraść Twoje dane. Działa to tak, że strona jest łudząco podobna do tej, która jest kopiowana. My myślimy, że to jest na przykład jakiś Facebook, że tam chcemy się zalogować, jednak finalnie logujemy się gdzieś indziej i nasze dane trafiają do oszusta. Zabezpieczenie konta. Używaj silnych, unikalnych haseł dla każdego konta w mediach społecznościowych i regularnie je aktualizuj. Włącz również, jeśli to możliwe, dwuetapową weryfikację. Nie włącz, jeśli możliwe, tylko po prostu ją włącz. I dodatkowo ten menadżer haseł, ale to już na przykład przy iPhone'ach i przy Macach mamy coś takiego jak pęk kluczy. To jest darmowa opcja, no ale wiadomo, iPhone. Sprawdzenie autentyczności promocji konkursów. Jeśli natkniesz się na promocję czy konkurs, sprawdź jego autentyczność po prostu u źródła, czy jest linkowany bezpośrednio ze strony firmy, czy można nim przeczytać na oficjalnej stronie firmy. Dokładnie. Nigdy nie udostępniaj kodów BLIK lub innych sensitive data typu PESEL-e i tak jak numery konta. Oszuści często udają znajomych i proszą o przesyłanie kodów BLIK pod pretekstem pomocy. Pamiętaj, by nigdy nie udostępniać tych kodów ani innych poufnych informacji takich jak numery kart kredytowych czy has do kont.
To by było tyle. W ogóle jeszcze jest coś takiego jak Yubico. Ja tego nie mam, ale wiele znajomych gdzieś tam właśnie to używa. Jest to taki klucz na pendrive'ie, zarówno pod zwykłe USB, jak i USB-C, gdzie jeżeli nie wepniesz tego do komputera, nie zrobisz kompletnie nic, nie potwierdzisz żadnej transakcji. Też to jest jakaś opcja, żeby się ewentualnie zabezpieczać przed tego typu rzeczami. Ja mówię, ja na Macu raczej nie używam tutaj dodatkowych tego typu zabezpieczeń, a może powinienem. Jeśli tak jest, to możecie napisać mi w komentarzach, chociaż mi się z Maciem nie zdarzyło, żeby ktoś mnie coś gdzieś zhakował. Jak używałem wcześniej Windowsa, to wtedy miałem non-stop coś, ale to wiecie, jak to jest. Jak się wtedy gdzieś coś zawsze pobierało, czy są jakieś kraki, czy jakieś dziwne witaminki, to faktycznie to ci może dać witaminkę, żeby działał ci jakiś program, ale w zamian będzie zbierał dane z twojego komputera i jak masz na przykład jakiś portfel zainstalowany na komputerze, no to później możesz się zdziwić, że ktoś weźmie sobie za to sam zapłatę. Także no, zwracajcie na to uwagę, nie instalujcie na komputer dziwnych oprogramowań, starajcie się po prostu najlepiej sprawdzać wszystko. W ogóle w sklepie Play na Androidzie też często pojawiają się jakieś fejkowe aplikacje, też warto zwracać na to uwagę. To samo nawet chyba zdarza się już na Apple, więc też trzeba uważać. Sprawdzajcie 2-3 razy, zanim coś zainstalujecie, a nawet jak zainstalujecie, to nie wykradnie waszych danych przeważnie do momentu, gdzie wy sami nie podacie na przykład kluczy prywatnych, jakiegoś hasła, nie zalogujecie się. Ja często w ogóle tworząc gdzieś konto, najpierw robię hasło testowe, loguję się, a potem te hasło zmieniam, jeżeli chcę to używać, taką aplikację. Albo robię tak jak Michał, ja mam taki generator haseł, to się nazywa, zaraz wam powiem, nazywa się SassPass, jest to taka aplikacja, gdzie tutaj oczywiście, żeby się do tego dostać, wprowadzamy PIN, mamy możliwość generowania różnych tutaj opcji, plus tu jest coś takiego jak generator haseł, można sobie wybrać jaka długość hasła, jakie znaki tutaj, wystarczy, że sobie to klikniecie, damy kopiuj, to kopiujesz, ale tutaj jest taki dings u góry, czekajcie, kurczę, jak to trafić. I za każdym razem generuje się nowe hasło. Takie coś, moim zdaniem, i tak wam gwarantuję tutaj możliwość zabezpieczenia waszych różnych kont. Wiem, że niektóre osoby mają wyzwanie z tym, żeby wymyślić sobie hasło, ale to nie jest problem. Po prostu trzeba mieć takie albo w telefonie, albo gdzieś na kartce w notatniku. Wymyśleć nie problem, tylko problem jest zapamiętać. A to też. Krypto Dominik pyta, czy lepiej Mac czy Windows. Lepiej Mac, bo Windowsy są, wiesz, to jest jeden sprzęt, nie, to jest wiele sprzętów pod jednym systemem i no, on jest bardzo popularny i bardzo dziurawy również. Mamy reflinka do Maca, czekaj, zaraz tam nagonimy kogoś. Ogólnie powiem wam, wiecie jak to jest, nie? Są ci osoby, które używają Androida, iPhone'a i oni walczą między sobą. I ja nie chcę mówić, co jest lepsze. Ja zarówno mam Androida, jak i MacBooka, jak i iPhone'a, jak i Windowsa. Tylko głównie przesiadłem się na te aplowskie rzeczy. Nie, że ze mnie teraz jest burżuj i mnie stać, nie o to tu chodzi, ale ja ze względu też na bezpieczeństwo, na mobilność i na to, że ten sprzęt jest idiotoodporny, wiecie, i dla mnie. Po prostu to jest sprzęt, gdzie no nie da się za bardzo czegoś głupiego zainstalować, bo to nie pozwoli tobie tego zrobić. Ja jeszcze kiedyś, jak miałem na początku pierwszego iPhone'a, to sobie robiłem w ten sposób, że tam była możliwość otworzenia tego systemu i instalowania z jakiejś CD czy tam z czegoś darmowych aplikacji. To kiedyś robiłem. Dziś ja tam nic w ogóle nie dotykam. Ja zanim w ogóle coś zainstaluję, sprawdzam to 3 razy, no bo jednak wiecie, to jest mój telefon, to jest moje stanowisko pracy, mój komputer, więc ja nie chcę tego zaśmiecać nie wiadomo czym. Ja tak do tego podchodzę. I tu nie ma lepsze czy gorsze. Oczywiście, jeżeli używasz Windowsa, musisz mieć antywirusa, musisz mieć inne rzeczy, które będą ten komputer zabezpieczać przed twoimi potknięciami i moim zdaniem taki Apple więcej wybacza, jeżeli chodzi o taką nieuwagę. I też
bardzo zmusza cię do tego. Na przykład jak ja chcę gdzieś wpisać hasło, to mam opcję odciska palca. To mnie pyta, żeby przycisnąć i zanim ja gdzieś wpiszę hasło, to też się 2 razy zastanowię, czy faktycznie chcę to hasło tam podać. Wiecie, to potem już taka naturalność zachowania. Dobra, to by było tyle. Myślę, że dla Was będzie wartościowy materiał, dla nas też, bo sobie przypomnieliśmy te podstawowe zasady zachowania się w sumie w internecie, plus jest dużo materiału dla osób, które gdzieś chcą zacząć robić coś w internecie lub po prostu żyją tamtymi social mediami, a nie chcą dać się gdzieś w coś wkopać. Także dziękujemy Wam za uwagę, zapraszamy na kolejne live'y, widzimy się zarówno na Discordzie, na Facebooku, jak i na Telegramie. Trzymajcie się, do następnego razu. Siemano.